Rok 1809. Księstwo Warszawskie, mały, ambitny organizm państwowy stworzony przez Napoleona, staje przed próbą ognia. Wśród tysięcy bagnetów piechoty liniowej służy strzelec, który odwagą zawstydza weteranów. Nazywa się Joanna Żubr. Dziś opowiem wam o nocy, która przeszła do legendy, o szturmie na Zamość i kobiecie, która udowodniła, że honor i patriotyzm nie mają płci. Ale to nie tylko opowieść o bitwie. To historia o uporze, który skruszył mury nie tylko twierdzy, ale ówczesnych konwenansów. Zanim trafimy pod mury Zamościa, musimy zrozumieć, dlaczego polska krew znowu płynęła w galicyjskim błocie. Jest kwiecień 1809 roku. Europa płonie. Austria, chcąc zmyć upokorzenie po poprzednich porażkach z Napoleonem, uderza w najsłabsze ogniwo – Księstwo Warszawskie. Wykorzystują fakt, że cesarz Francuzów utknął w Hiszpanii, a najlepsze polskie pułki, jak słynni szwoleżerowie, walczą pod Somosierrą. Atak jest niespodziewany. Przeciwko 15 000 Polaków pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i korpusowi saskiemu rusza potężny korpus księcia Ferdynanda d'Este. Ponad 30 000 bagnetów i szabel. Stosunek sił 2:1 na korzyść wroga. Po krwawej i nierozstrzygniętej bitwie pod Raszynem książę Poniatowski podejmuje jedną z najbardziej błyskotliwych decyzji w polskiej historii wojskowości. Zamiast zamykać się w Warszawie i czekać na oblężenie, oddaje stolicę wrogowi. Warszawa to tylko budynki, zdawał się mówić. I rusza ofensywnie na południe, w głąb austriackiej Galicji. To był strategiczny szachmat. Polacy wchodzą na tereny zabrane im podczas rozbiorów, wyzwalają Lublin i Sandomierz. W końcu ich wzrok pada na Padwę Północy, potężną twierdzę Zamość. Zanim jednak padnie pierwszy strzał pod Zamościem, przyjrzyjmy się naszej bohaterce. Joanna Żubr z domu Pasławska nie była typową kobietą swojej epoki. Urodziła się w Berdyczowie około 1772 roku. Co ciekawe, w momencie wybuchu wojny w 1809 roku Joanna miała już blisko 37 lat. W tamtych czasach była więc kobietą dojrzałą, starszą od wielu swoich dowódców. Wraz z mężem Maciejem Żubrem zaciągnęła się do wojska w 1808 roku. Dlaczego to zrobiła? Nie z biedy. Pchał ją ten sam czysty, niemal szaleńczy patriotyzm. Początkowo Joanna musiała ukrywać swoją płeć. Ścięte włosy, luźny mundur drugiego pułku piechoty, niski głos. Udawała młodszego brata Macieja. Wyobraźcie sobie tę scenę. Codzienne, trudne marsze, spanie na błocie, wspólne obozowiska z tysiącami mężczyzn. Joanna musiała być niesamowicie ostrożna, by nie zostać zdemaskowana. Kiedy jednak sprawa w końcu wyszła na jaw, prawdopodobnie podczas kąpieli lub w wyniku rany, jej determinacja była tak wielka, że sam książę Poniatowski pod wrażeniem jej postawy pozwolił jej zostać w szeregach. Razem z mężem tworzyli duet niezwykły. To Maciej, choć formalnie był jej mężem, często pozostawał w cieniu jej charyzmy. Zamość w 1809 roku to nie tylko piękne miasto, to nowoczesna, 7-bastionowa forteca. Austriacy czuli się w niej jak w sejfie. Noc z 19 na 20 maja była ciemna i duszna. Polacy nie mieli ciężkich armat, by skruszyć mury, więc postawili wszystko albo nic. Nocny szturm na drabiny. Gdy padł rozkaz naprzód, żołnierze drugiego pułku piechoty ruszyli przez fosy.
Joanna Żubr biegła w pierwszej linii, kiedy pod murami zapanował chaos, a grad kul z baszt zaczął zdziesiątkować atakujących. Wielu weteranów zawahało się. Wtedy to ona z karabinem przewieszonym przez plecy zaczęła wspinać się na mury jako jedna z pierwszych. Oto mało znany szczegół. Joanna nie tylko walczyła bagnetem. W ferworze walki na wałach wykazywała się zmysłem taktycznym. Wskazała swoim kolegom ukrytą w mroku austriacką baterię Armat, która z boku ostrzeliwała polskie kolumny. Dzięki jej inicjatywie gniazda oporu zostały uciszone, co otworzyło drogę do wnętrza miasta. Zamość padł w kilka godzin. Rankiem polskie sztandary powiewały nad ratuszem. Po zwycięstwie książę Poniatowski zarządził przegląd wojsk. Chciał osobiście uścisnąć dłoń temu dzielnemu żołnierzowi, o którym raportowali oficerowie. Wyobraźcie sobie minę księcia Pepi, eleganta i lwa salonowego, gdy przed jego frontem stanął strzelec Żubr. Zdjął czapkę i okazał się kobiecą twarzą. Poniatowski, chcąc uhonorować jej męstwo, zaproponował jej wysoką nagrodę pieniężną. Joanna z dumnie podniesioną głową miała odpowiedzieć: Jaśnie oświecony książę, nie po pieniądze przyszłam do wojska, ale by służyć ojczyźnie i odzyskać honor. Książę nie miał wyjścia. Okazał się prawdziwym patriotą. Docenił odwagę kobiety. Choć prawo wojskowe nie przewidywało odznaczeń kobiet, Joanna otrzymała Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. Stała się pierwszą kobietą w historii, której piersi ozdobiło to najważniejsze polskie odznaczenie bojowe. Co więcej, została awansowana do stopnia kaprala, a później sierżanta. Wojna 1809 roku zakończyła się triumfem, a księstwo warszawskie prawie podwoiło swoje terytorium. Ale dla Joanny to nie był koniec. W 1812 ruszyła z wielką armią Napoleona na Moskwę. Służyła w 17 Pułku Piechoty. Przeżyła piekło odwrotu w zimie, bitwę pod Berezyną i straszliwe mrozy, które zdziesiątkowały armię. Podczas tej kampanii otrzymała drugie odznaczenie, tym razem od Francuzów. Po upadku Napoleona Joanna i Maciej wrócili do kraju, osiedli w okolicach Wielunia. Joanna Żubr zmarła w 1852 roku podczas epidemii cholery, przeżywszy 80 lat. Do końca życia cieszyła się ogromnym szacunkiem, a sąsiedzi wspominali ją jako kobietę o żołnierskim kroku i wielkim sercu. Historia Joanny Żubr uczy nas, że granice naszych możliwości rzadko są wyznaczane przez biologię czy prawo, a najczęściej przez naszą własną odwagę. Była kobietą, która nie prosiła o przywileje, prosiła o karabin i prawo do walki za swój kraj. Dziękuję za wspólne odkrywanie tej historii. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, dajcie znać w komentarzach. Słyszymy się w kolejnym odcinku, w którym znowu przyjrzymy się ludziom, którzy zmienili bieg dziejów.